CryptoCamp to serial, w którym uczestnicy zawalczą o $10 000, zdobywając wiedzę o kryptowalutach. Zapraszamy do oglądania! W poprzednim odcinku No ale smutno mi, że to tak odmawiam. Musimy poznać rynek zwyżki. Marko ponownie zmierzył się ze swoją słabością, a emocje sięgnęły zenitu. To był chyba jeden z najbardziej intensywnych dni. Radość wypełniała uczestników po zjeździe jedną z największych tyrolek na świecie. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy... To był typo! A jak zawsze dzień zakończyła cenna lekcja. Tym razem z Piotrem i Krzysiem, którzy zadbali o to, by nie zabrakło mocnych, merytorycznych treści. Sponsorami programu są Bybit. Żaden z materiałów zamieszczonych na kanale nie jest poradą inwestycyjną. Jest to nasze prywatne zdanie na tematy poruszane w filmach oraz w social mediach. Nie kieruj się nim przy inwestowaniu pieniędzy. Film, który oglądasz, jest materiałem sponsorowanym lub zawiera autopromocję z uwagi na współprace afiliacyjne z giełdami wyszczególnionymi poniżej w opisie lub reklamowaniem własnych produktów takich jak książka, dostęp do grupy szkoleniowej lub raportów rynkowych. Witamy panowie, mam nadzieję, że się wyspaliście. Siema. Witam. Łukasz, cześć. Siema, jeszcze. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na dzisiejszy dzień. Ale tutaj nie bójcie się, bo hełmy tak wyglądają dosyć groźnie. Wcale nie będziemy się bili w klatkach albo coś takiego. Ale dzisiaj będzie takie intro, żebyście sobie troszeczkę rywalizacji zaznali. Tutaj Łukasz się cieszy, bo to są tematy motoryzacyjne. Może nie w pełnej krasie dzisiaj, ale zaraz zobaczycie. Jak dziecko się cieszę. No, ale też, żebyście nie myśleli, że zaraz będziemy się Ferrari ścigać. No może ja z Łukaszem sobie pojadę tym naszym, ale będzie dobrze, więc panowie wychodzimy. To co, jedziemy na miasto? Prawdopodobnie jedziemy na go-karty. Dla mnie prędkość to jest fantastyczna sprawa. Adrenalina, czuję się wtedy wolny. Po prostu jadę przed siebie i nie patrzę do tyłu. I dlatego no, happy dzisiaj. Będziemy jeździć na elektrycznych hulajnogach, słuchajcie. Sportowych, elektrycznych hulajnogach. Bardzo bym chciał taki kask wziąć do domu jako pamiątkę po tym wyjeździe. O, no. Pytanie, czy chłopaki się na to zgodzą? No to będzie nagroda. Bo byłby ogień. Byłby ogień. Trend spadkowy, bitka. Rzeczywiście, idealnie poszło idzie. No. Trendu. I teraz wydaje mi się, że 3, 4 może być jakiś retest czy coś. i pójdzie górą. Pójdzie górą od poniedziałku. Panowie, zapraszamy do wyjścia, my troszeczkę szybciej wyjechaliśmy. Czort wie czemu. Dlatego, marzeń, żeby tu przyjechać. tak? Czyli to fajnie. Mega. No dobra, to się cieszę. No nie jest to chłopaki w galerii gdzieś tam przy morze, ani w jakichś złotych tarasach do karty, tylko... Zaraz zaczynamy wyścig, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym wam przypomnieć o konkursie, który dzisiaj też jest organizowany. Żeby wygrać 5 koszulek Areny Tradingu, 5 koszulek Bybita i czapki od każdej z firm, musicie tylko i wyłącznie zasubskrybować kanał, dać kciuk w górę pod tym filmem oraz napisać w komentarzu, ile według was do końca tego roku będzie kosztowała kryptowaluta, która urośnie najwięcej. Czyli możecie na przykład napisać Ondo $6, Jupiter $4 albo Ethereum $9000 i w Sylwestra zobaczymy, kto wygrał, więc napiszcie to w komentarzu. Osoba, która będzie najszybsza oraz po prostu trafi i poda najbliższą wycenę, wygra jeden z takich zestawów z darmową wysyłką do waszego miejsca zamieszkania, czy to w Polsce, czy za granicą. Subskrypcja, kciuk w górę i napisanie, jaka kryptowaluta, ile będzie kosztowała w Sylwestra. Panowie, ja się boję trochę. Że dym cały podchodzi. Serio? Ale naprawdę cię uwalić. Właśnie przed nami, dosłownie jak patrzyliśmy, tutaj przyszliśmy, ktoś się rozbił o bandy i wypadł z go-karta, więc generalnie to nie są żarty. Nie wiedziałem, że tak aż tak. Nie no, to są prędkości, no to jest to naprawdę trzeba uważać. O 11 zaczynamy jazdę do 11:15 bodajże, mamy 15 minut przejechać. Jest rozwalony go-kart, pourywane koła, no. Wiemy, że jest to niebezpieczne. No, trochę się tak przestraszyłem, że mamy mieć takiego karta zamianą 100 ileś na godzinę, bo bardzo szybko jeździli, więc ja trochę, więc jednak w tych kombinezonach, w takiej temperaturze, żeby jeździć, to naprawdę... Wszyscy cieszyliśmy się jak dzieci, bo tutaj 8 dorosłych typa. Wszyscy lubimy takie rzeczy.
Te niewielkie pojazdy rozwijają prędkość, która może przyprawić o zawrót głowy, a ich zwinność sprawia, że każda chwila za kierownicą wymaga pełnej koncentracji. No dobrze, panowie, przygotujcie się, bo za kilka minut zaczynamy wyścig. Z tego, co się dowiedzieliśmy, prawie 100 km na godzinę, taką prędkość osiągają tego karty, więc musimy na siebie uważać. Każdy zakręt to test umiejętności i opanowania, a każdy błąd może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Wystarczy jeden zły ruch, by przejechać poza tor, wpaść w poślizg lub w kłopoty. Zatem, kiedy wskakujecie do go-karta, pamiętajcie, że choć to przygoda, która dostarcza niezapomnianych emocji, nie wolno zapominać o zdrowym rozsądku. Na torze, jak w życiu, liczy się umiejętność zachowania balansu między adrenaliną a bezpieczeństwem. Wiecie co, no dla mnie to było spełnienie marzeń na pewno. Jazda go-kartami, tory świetny. Chociaż pierwszy raz jechałem na otwartym torze pod chmurką. Zupełnie inaczej prowadzi się go-kart, a tak to zawsze gdzieś tam w hali w Polsce jeździłem. Ale no fantastyczne wrażenie, tak? No to jest nie do opisania. No Łukasz, nie ukrywam, miał taki konstant, jakby mało błędów popełniał. No, I no, Słuchajcie, czasy już są podane, jest ciepło, nie ukrywam, tak w 38 stopniach na tym torze go-kartowym to nie jest łatwa sprawa. Tak człowiek spięty jeździ, ale zobaczmy, jak to wygląda. Piękne zdjęcia uczestników, moje to już w ogóle przepiękne. Łukasz pierwszy, gratulacje Łukasz, brawo, Dziękuję. udało się. Marek, Będzie- bez ciebie by to było niemożliwe. Będzie przejażdżka Lamborghini dzisiaj z uwagi na najszybszego kierowcę. Marcin drugi, ja trzeci, Marek, Łukasz i Adam. A Adam z Łukaszem prawie takie same czasy, łeb w łeb. Panowie, czy wy jesteście gotowi na trading po takiej wycieczce, że już nie macie takich pomysłów głupich i skoków dopaminy? ale zaraz to padnie. Ale ogólnie super doświadczenie, naprawdę. Ta adrenalina, konkurencja, ryzykowanie, znalezienie limitów swoich, poznawanie też toru, czyli zasad, powiedzmy. No dobrze, panowie już są po wyścigu, ja również. Czasy sprzyjały, tylko parę sekund różnicy między każdym, więc jak na pierwszy raz na otwartym torze, ja też nigdy nie byłem, nikt chyba nie był z nas, to mi się wydaje, jest okej. Dobra. Tutaj słuchajcie, Łukasz wygrał wyścig, więc też mała niespodzianka. Wiem, że ci się podoba. Hełm wygrywasz, możesz zabrać do domu. Jest to twoja pamiątka teraz. Super. I zapraszam na powrót do domu Lamborghini. Ja wiem, że ty już jeździłeś paroma samochodami, przynajmniej będziesz mógł je temperować i pokazać, jak to wszystko działa. Będzie dobrze. Podczas gdy Łukasz cieszy się chwilą w Lambo, przypomnij sobie, że adrenalina i ekscytacja są częścią większej gry, zarówno na torze, jak i na rynku kryptowalut. A kto wie, może ta jazda dostarczy mu także cennych lekcji na przyszłość. $1,5 miliona w grze i tak zwane smart money concept, czyli temat, który dzisiaj poruszymy w materiale, który rzeczywiście jest oczekiwanym przeze mnie od dłuższego czasu. Jest to, słuchajcie, sprawa warta nauczenia. Uważam, że to, co pokaże Wam Biniu w dzisiejszym materiale, to szereg informacji, które mogą w długim terminie pozytywnie wpłynąć na Wasze win ratio i wyniki, jakie osiągacie w tradingu. Jest to dosyć nieznana i specyficzna metodologia tradingu, wyrobiona na bazie poszczególnych założeń, które w przeszłości się sprawdzały i Biniu
który na co by nie było jest bardzo ciekawą personą. Opowie Wam dzisiaj, jak to wszystko działa, jak on na tym zarabia, przerobi w formie warsztatów z uczestnikami szereg różnych informacji i sprawi, że również przynajmniej w formie takiej małej namiastki, zanim na arenie dowiecie się więcej, po prostu zobaczycie, jak to wygląda i nauczycie się, jak to wszystko prosperuje. Więc zapraszam Was na wykłady. Dzisiaj stawiam na merytorykę, na naprawdę ciężką tyrkę, więc poświęćcie chwilę czasu, żeby rzeczywiście posłuchać, w ten temat się wdrożyć i oddać się temu wszystkiemu, zamiast liczyć tylko i wyłącznie na atrakcje, które są dodatkiem, a nie kluczem w tych naszych materiałach. Więc zapraszam do odcinka. Cześć, jestem Binio, zajmuję się smart money tradingiem, a dodatkowo rozgrywam kapitałem firm, kilku firm. Dobrze mi idzie, wrzucam od czasu do czasu jeszcze jakieś analizy. W przyszłości planuję z Arenowiczami połączyć te wszystkie wątki i chcę zbudować z nimi różne systemy i rozgrywać i dawać dodatkowo sygnały, żeby widzieli cały ten proces powstawania od zrozumienia ceny, jak to wszystko wygląda, do już rozgrywania i zabawy z rynkiem. Generalnie rynek traktuję jako player versus player, gdzie algorytm, czyli tak zwany, tak jak my wyznajemy composite man, steruje rynkiem, a reszta, czyli tak zwany retail, stara się podpiąć albo grać przeciwko niemu. Jednym zdaniem to jest player versus player. Jeżeli wie, gdzie zmierza instytucja i czy na przykład nabywa, czy sprzedaje, to wydaje mi się, że tak, że można się zawsze podpiąć i ja się staram zawsze mieć to prawdopodobieństwo i grać pod to, co mi wydaje się, że robi algorytm. Nawet jeśli wiesz, gdzie to wszystko zmierza, to pytanie, czy czekasz na potwierdzenie, czy już się ładujesz, bo będziesz się bał, że cię to ominie, nie? To trzeba naprawdę dużo danych, poznać siebie jako człowieka. Trading to jest tak naprawdę maraton, a nie jeden złoty strzał. Ja mam wewnętrzną zasadę, że po 2 przegranych odpuszczam grę, bo w prop tradingu jest taka zasada, że 5% w ciągu dnia mogę stracić, a 10% ogólnie, więc generalnie ta ilość w cudzysłowie strzałów jest bardzo, bardzo ograniczona. Jak mam coś takiego, że na przykład jednego dnia już wygram, to albo zmieniam konto i na tym drugim koncie rozgrywam, żeby to konto wygrane już miało ten kapitał, który jest zapewniony dla mnie, nie? 80-20 się dzielimy z propem, a jeżeli mam na przykład 2 przegrane jednego dnia, no to konto odpuszczam i no zależy od tego, jak czuję ten rynek, to albo odpuszczam na cały dzień, albo po prostu też zmieniam konto. Emocjonalnie wydaje mi się, że już po tak długim okresie, jakim jestem na rynku i gram, bo ja generalnie bardzo szybko wszedłem w propy, to już jestem do tego przyzwyczajony, nie? Ta presja wydaje mi się, że bardziej mnie motywuje, żeby zagrać lepszy trade, niżeli na przykład wymusić i staram się złapać taki one shot, one kill. Zamknięta pozycja, wydaje mi się, że z 30 dolków na pewno było w tym propie, a teraz mam otwartą pozycję przed CPI na Bitcoinie, na longa, aktualnie jest $7000. Nie robię czegoś takiego, że gram tym swoim kapitałem na dźwigni. Wydaje mi się, że skoro jest ten prop trading, to trzeba z niego korzystać. No zawsze może się podwinąć komuś noga, a tutaj tracisz tylko tak naprawdę ten challenge fee, który jest wejściowy, żeby mieć to konto. W tej lekcji Biniu zdradzi uczestnikom CryptoCamp tajniki strategii Smart Money. Pokaże, kto naprawdę steruje rynkiem i jak jest on codziennie manipulowany. Ale przede wszystkim Biniu pokaże, jak zawierać zyskowne transakcje. Dobra chłopaki, mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, że macie zwarte umysły i gotowe do pracy. Fajnie, że usprzątnęliście ten stół. Sam osobiście, jeżeli traduję, to lubię mieć czyste biurko, bo czysta głowa. Także zanim w ogóle przejdziemy do analizowania wykresów, musimy sobie podpowiadać na parę ważnych pytań. Bo w Smart Money, czyli w koncepcie stworzonym przez Inner Circle Tradera, skupiamy się głównie na cenie, nie? Nie ma u nas za bardzo indykatorów, mamy tylko takie indykatory wizualne, niżeli indykatory, które faktycznie potwierdzają nam wejścia, wyjścia i tak dalej. Więc przede wszystkim najważniejsze pytanie jest, co może robić cena, bo na cenie się tylko skupiamy. Czy ktoś z Was jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak z głowy w tym momencie? Podpowiem, cena ma... Na razie skupimy się na 2 cyklach cenek, bo chcemy to uprościć, bo tutaj chodzi o to, żebyście Wy faktycznie zrozumieli, co robimy. Więc podpowiedź, 2 cykle ceny. Co może robić cena? I w międzyczasie może narysuję. Rozumiem spadać? Może narysuję tak i może narysuję tak. Dobra. To jest pierwsza. Może z jakąś podpowiedzią damy. I tu damy... Między poziomami chodzi, tak?
Ogólnie, co może robić cena? Pamiętajcie, Rośnie i spada. że rynek jest fraktalny, to tak, no góra, dół, to też zaraz sobie powiemy generalnie dlaczego to tak działa, ale najpierw co może faktycznie zrobić cena? Pierwszy cykl ceny to jest grabienie liquidity, nie? Mamy liquidity i cena grabi liquidity. Drugi cykl ceny, czyli to jest tak zwany external, skrótowo ERL. Drugi cykl ceny to jest repricing, czyli tutaj już grabnęliśmy to liquidity, cena wraca do fair value gapa. Na razie się nie przejmujcie, że nie wiecie czym jest fair value gap, to sobie powiemy. Tutaj generalnie chodzi o to, że interesuje nas repricing, ok? I to jest to miejsce repricingu, czyli grabnęliśmy liquidity, external i internal, IRL. Czy na razie to jest jasne? Generalnie dwa cykle ceny, grabimy albo reprice'ujemy. Tylko to nas interesuje, ok? Jest wszystko jasne? Jasne. Dobra. To jak sobie porozmawialiśmy o takiej podstawie podstaw, to teraz jak się w ogóle rysują high i lowy, nie? O co w tym chodzi? Bo zobaczcie, kto tu ma przewagę, że rysuje się nam ten niższy dołek w tym wypadku? Kto tu ma przewagę? Generalnie pamiętajcie, że my jako smart money traderzy nie mówimy, że kupujący czy sprzedający, tylko tutaj generalnie staramy się skupić, że rynkiem steruje jedna osoba, jeden algorytm. Richard Wyckoff w swojej książce wspominał, że rynkiem steruje composite man, czyli dla nas staramy się złapać, co ten composite man, co ten algorytm, co ta instytucja robi. Nie? I tutaj faktycznie mają przewagę sprzedający, czyli dla nas algorytm bardziej woli teraz oferować oferty sprzedaży niżeli kupna. Nie? Tutaj jest oferowana przewaga kupujących, nie? I mają większą przewagę niżeli ten cały range sprzedażowy. I tutaj w momencie tworzy nam się fair value, nie? Czyli zgodność ceny. I teraz po ogarnięciu tego liquidity mamy ten etap repricingu i tutaj musi nastąpić zgoda. Czy dalej kupujący będą mieli przewagę, czyli ten algorytm, czy dalej będzie pchał cenę wyżej, nie? Bo ma na przykład jakiś wyższy target, musi coś wypełnić, musi coś grabnąć, czy sprzedający będą mieli przewagę i ten fair value gap, który nam się tu stworzył, nie zostanie utrzymany, nie? To jest stosunkowo proste. Zaraz sobie przejdziemy na wykresie, porysujemy i tak dalej, więc się nie musicie tak naprawdę niczym przejmować. Tutaj możecie sobie zobaczyć, skoro mamy już od razu jakimś cudem wykres odpalony, tu widzę, komputer ze mną współpracuje, widzicie, była oferta kupujących, oferta sprzedażowa. Tutaj mamy małe fair value. Zostało zrespektowane, poszliśmy niżej. Czyli dalej algorytm woli sprzedawać niżeli kupować. Jest to stosunkowo proste, nie ma co tego za bardzo komplikować. Moja taka główna zasada, jeżeli chodzi o trading, to jest keep it simple, nie? Mi zależy na tym, żebyście wy zrozumieli, że faktycznie cena grabi liquidity. Tu zobaczcie, nie ma żadnego fair value gapa, bo tak się może zdarzyć. To wtedy głównie zwiastuje to, że range jest słaby, nie? Czyli ta struktura pseudo-bullishowa jest słaba. Jak widzicie, grabnęliśmy liquidity i grabnęliśmy liquidity, robimy repricing, grabnęliśmy liquidity. Dwa cykle ceny. Proste. Teraz mam dla was drugie pytanie i możecie się posiłkować tym, co jest na wykresie. Co ma każda świeczka? Knot. To jest jedno. Na górze czy na dole? Albo na górze, albo na dole. Dobrze. I co jeszcze ma świeczka? Bady? Bardzo dobrze. I teraz patrzcie, jeżeli byśmy chcieli sobie faktycznie narysować tą świeczkę, obojętnie na jakim time frame'ie, nie? Oczywiście, no zdarza się faktycznie, że na przykład my nie będziemy mieli knota na dole. Ja nie chcę nigdy mówić, że coś się musi stać, bo rynek tak naprawdę jest niekontrolowany. Tam się może zdarzyć wszystko, nie? My chcemy tylko mieć to prawdopodobieństwo po swojej stronie, więc nie chcę wam mówić, że zawsze, ale najczęściej, ok? Musicie być na to gotowi, bo nie może być tak, że ja powiem zawsze i akurat na przykład za tydzień jakaś sytuacja będzie miała miejsce i to zawsze będzie się nie sprawdzi, a dla mnie to będzie po prostu wyjątek potwierdzający regułę. Nie chcę, żebyście wy się irytowali, że coś się nie sprawdziło. Musicie być gotowi na wszystko, bo to jest rynek. Więc teraz, jeżeli sobie narysujemy świeczkę, załóżmy, że narysujemy bullishową świeczkę. Nie będę tu kolorował, bo generalnie mamy dużo do zrobienia. Nie chcę zabierać nam czasu później zmazywanie, kolorowanie. Chcę tylko, żeby była robota. Wyobrażamy sobie, że to jest bullishowa świeczka, obojętnie na jakim time frame'ie, ok? Czyli pierwszy knot, drugi knot, bari i bari, nie? 3, 4. I teraz patrzcie, skoro to jest bullishowa świeczka, to tu jest otwarcie świeczki, open.
Week, generalnie smart money, czyli ten algorytm żyje w weeku, najczęściej. Najczęściej żyje w weeku, bo to jest, jeżeli to jest bulliszowa świeczka, to ten week fizycznie jest najlepszym entry, nie? Czyli na przykład, jeżeli to jest bulliszowa, to tu jest najtaniej, a sprzedać najdrożej, ok? Czyli tutaj mamy low. Ten week to jest high, a to jest close. Close. Czyli to jest tak zwany OLHC. Open, low, high, close. I teraz generalnie, jeżeli na przykład wasza dwójka będzie chciała bardziej swingować, czyli grać wyższe timeframe'y, czyli na przykład będziecie chcieli grać profil OLHC w kontekście monthly, nie? To dla was fizycznie najlepsze entry będzie poniżej open, nie? Czyli wy musicie zobaczyć, że algorytm się pozycjonuje poniżej monthly open. Albo na przykład otworzył się nowy miesiąc, to fizycznie nie będziecie teraz mamy maj, 1 czerwca ślepo longować, bo cena musi tak czy siak narysować ten week, nie? Musi narysować week. I tu nie chodzi o to też, że rysuje week i wy się pozycjonujecie na ślepo i nie wiecie, gdzie ładujecie stop loss, tylko chodzi o to, żebyście mieli tą cierpliwość i widzicie na przykład, że świeczka działa tak, wygląda tak w czerwcu, no to nie będziecie od razu ładowali longa, tylko chcecie zobaczyć na mniejszych timeframe'ach tą manipulację, żeby narysować ten week. Okej? Czy to jest jasne? To jest stosunkowo bardzo proste, ale musimy to przedyskutować, bo tak naprawdę, jeżeli zrozumiecie profile OLHC albo OHLC, czyli w tym wypadku Open, High, Low, Close, czyli rysujemy bearishowy przypadek, czyli tutaj mamy Open, High, Low, Close, nie? Proste? Proste. No w miarę tak. Najłatwiej będzie właśnie na przykładzie, nie? Bearishowa świeczka. I interesuje nas tylko jedna świeczka, nie? Jest bearishowa. Open, week, smart money żyje w weeku. Ludzie longują breakout. Jest rzucane, czyli tu jest high, low i close. Bullishowy przypadek, no nie wiem, może być ta świeczka. Open, low, high, close. Open, low, high, close. Open, low, high, close. Proste, bardzo proste. No dobra, to już mamy. A jak wiemy, czy to jest... Jaki to jest profil? Czy to jest bullish, czy to bearish, jest- ponieważ nie wiemy, którym knotem się zaczęło. Jak sprawdzamy? To jest generalnie fajne pytanie, ale źle je troszeczkę ująłeś, bo my, rozumiemy tą cenę, rozumiemy cykle ceny, ale musimy zbudować narrację, żeby wiedzieć, jaki profil jest rozgrywany, jaki model jest rozgrywany i to będzie generalnie trzeci segment naszego dzisiejszego spotkania. Na razie mamy taką czystą teorię, później sobie przejdziemy do budowania narracji, później będą ćwiczenia, będą takie ćwiczenia bardziej praktyczne, żeby na was wymusić rozumowanie tego, i na przykład argumentowanie. Mam bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o to ćwiczenie i mam nadzieję, że on wam bardziej pomoże, niżeli zaszkodzi, nie? Dobra, to już mamy generalnie przedyskutowane takie podstawy podstaw. To teraz może tak sobie na szybko porozmawiamy o, tak jakbyśmy połączyli te dwie rzeczy, czyli jak działa to smart money, nie? Połączymy te dwa cykle ceny. Narysuję tutaj jeden przykład, żebyśmy sobie wytłumaczyli i zrobię to. Może narysuję tutaj wyższy kontekst, niższy kontekst i sobie opowiemy mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. Więc załóżmy, że tu narysuję kontekst monthly i zrobimy to tak. I inny kolor markera, albo nie, to później dorysuję, nie ma żadnego problemu. A tu narysuję kontekst daily. Dlaczego monthly i daily, nie? To jest też takie ważne pytanie. Generalnie bardzo przyjęło się i ICT często o tym wspomina, że skoro rynek jest fraktalny, to trzeba obrać jakieś zasady, nie? Więc jeżeli mamy monthly, to daily. A dlaczego? Bo wyższy time frame, czyli zróbmy sobie na przykład, napiszmy higher time frame, skrót, HTF, stosunkowo proste, samo mówi, podzielić na 30, to jest twój confirm. Czyli miesiąc ma 30 dni, tak zakładając, nie? Upraszczając, zaokrąglając, miesiąc na 30, potwierdzenie, czyli M i D, nie? W przypadku 4-godzinówki jest to 15 minut, w przypadku tygodniówki są to 4 godziny, później sobie oprzemy, to wszystko połączymy, niczym się nie przejmujcie. Więc mamy tutaj kontekst monthly. Jak wygląda to w kontekście daily?
I tu jest ten nasz fair value gap, czyli ten etap, tu mamy liquidity i tu mamy repricing, nie? Okej? Kontekst, tak wygląda to. Nie skończyłem jeszcze rysować tutaj na monthly, to będzie na samym końcu. Tu mamy kontekst daily. Więc jak działa smart money? Zobaczcie. Na dniówce coś grabnęliśmy. Tutaj ludzie longują breakout, czyli jednocześnie tu były tak zwane stop lossy ludzi, które shortowały, nie? Bo tu grabnęliśmy liquidity. Czyli algorytm kupił, pchając cenę wyżej i sprzedał ludziom, którzy tym shortowali. Nie? Bo ich stop lossy, czyli jeżeli oni shortują, to tak naprawdę ordery kupna. Prosta matma, Czyli jeszcze raz, jakby musi być kupujący, musi być sprzedający. Tak działa rynek. Okej, czyli jakby w tym przypadku, nie? Jeszcze raz, jakbyś powtórzył. Tam, Tu załóżmy- tutaj wchodziły shorty. Załóżmy, że ty shortujesz tutaj No. z chłopakami, Macie nie? jakiś- Jeżeli ktoś z Was chce rzeczywiście postawić pierwsze kroki na rynku kryptowalut, korzystać z moich zagrań, zobaczyć jak ja tutaj rozgrywam ten rynek, co myślę, co uważam i co aktualnie kupuję lub sprzedaję, to prowadzę grupę w formie takiego dzienniczka zagrań. Jest to bezpłatne, możecie sobie dołączyć. Link jest teraz na ekranie i w opisie pod tym filmem i każdego dnia bombarduję Was tam zagraniami, analizami, głosówkami i tym, co po prostu według mnie aktualnie na rynku kryptowalut opłaca się robić i co się dzieje, żebyście nie przegapili tych najważniejszych informacji w takim ciągu dnia, który wiadomo, że dla wielu z Was jest brutalny, macie dużo zajęć, rodzina, praca, dzieci i tym samym nie jesteście w stanie tego zagregować, więc zapraszam do dołączenia i każdego miesiąca macie też giveaway na $2000, w którym możecie uczestniczyć i każdy z Was, serio każdy z Was, który jest u nas w ekosystemie i korzysta z giełdy Bybit, z linku w opisie, ma również do odebrania darmowy egzemplarz mojej książki w fizycznej wersji z moim podpisem, z darmową wysyłką kurierem lub paczkomatem prosto do Waszego domu i co miesiąc taka akcja jest organizowana i możecie sobie to odebrać bez żadnych haczyków. To może się przydać, żeby tam... I Tam są jakieś fioletowe. bardzo często wystarczy ze sobą porozmawiać i załóżmy, że ty tutaj się pozycjonowałeś w shorta, no to gdzie byś miał stop loss, nie? Gdzie byś miał stop loss tak naprawdę? Tutaj shortując. No albo No stop loss na Na myślałem, że górce pytasz. fair value gapa. jeżeli byś shortował. Tak. Ale ten fair Tu gap się jeszcze utrzymał. nie... Tu mamy tego fair value gapa dopiero, nie? On się jeszcze nie tego tu ukształtował. jeszcze nie ma. Interesuje nas tu, co się stało. No to na tym, co na początku masz na ten Albo na low... tym haju, albo na tym haju, nie? Tu byś miał Aha, stop loss. no. Jeżeli byś shortował. Na haju. Czyli jeżeli tutaj byś na przykład longował, to tu masz ludzi, których stop loss to są ordery sprzedażowe, więc algorytm od nich odkupił taniej i później są ludzie, którzy shortują, bo widzą piękny moment, nie? Agresywne zachowanie ceny i shortują w drugą stronę i tutaj mają ordery kupna, algorytm zrzuca cenę, widzisz, nisko i im odsprzedaje drożej. Więc w takim jednym ruchu tak naprawdę smart money, czyli composite man, zarobił 2 razy. Bo tu miał najlepszą cenę i sprzedał w teorii, w tym okresie czasowym, po znowu najlepszej cenie, nie? Generalnie fajnie przyjąć sobie zasadę, że smart money nie traci. Okej? Że composite man nigdy nie traci. I to też nie wygląda tak, że on się ładuje tylko tu, bo tak naprawdę no to pozycjonowanie musi trochę potrwać, nie? Bo jakby taka instytucja wleciała raz konkretnie, no to świece by fruwały, więc trzeba to zbudować, nie? Czyli on się tu pozycjonuje i później tu sprzedaje. Dobra, interesuje nas teraz to. Czyli to jest ten moment. Co tu się dzieje? Grabnęliśmy liquidity, tu ludzie longują breakout i cena konsoliduje, nie? Cena konsoliduje. I znowu mamy drugi etap, że ludzie już chcą się ładować w FOMO i się pozycjonują tak naprawdę, załóżmy, tu mamy jakiś support zamieniony w resistance. Ja za bardzo nie umiem retailowych konceptów, bo stosunkowo szybko z tego wyszedłem. No ale jakbyśmy sobie tak analogicznie wzięli, to tu jest jakiś support resistance flip, nie? I oni longują, znowu ich instytucja wywodzi. I co się faktycznie tutaj dzieje? Mamy grabnięcie tych liquidity, mamy pierwszą stronę algorytmu, tak zwanego market maker buy modelu, nie? I co my tu mamy? Czy jesteście w stanie wytłumaczyć? Czyli generalnie będzie coś takiego. Co się tu dzieje w kontekście daily? No, jest retest do dołu No. pod kontynuację. No, Manipulacja. manipulacja, dokładnie. Czyli tu mamy manipulację. Zazwyczaj nogi manipulacyjne, ja lubię osobiście, wyznaję taką zasadę, że my nie chcemy i tak wymuszać dołków i szczytów, nie? To nie o to w tym chodzi. My chcemy się podpiąć pod najbardziej prawdopodobny ruch
i możemy się wypozycjonować tu. Jeżeli wiemy, gdzie to zmierza i będziemy mieli tą cierpliwość i poczekamy faktycznie na te nasze potwierdzenia, nie musimy wchodzić tu. To nie o to chodzi. My nie chcemy Biniu, mieć jak najlepszego entry. Bo to, co rozrysowałeś, jest bardzo podobne do aktualnej sytuacji Bitcoina. Tak, zaraz sobie to Czy też omówimy. możemy... Jak najbardziej omówimy to sobie. Na razie chcę tutaj przejść troszeczkę w teorii, nie? Bo ja nie chcę, żebyście wy traktowali rynek jak schemat. Bo rynek to płatek śniegu, nie? Więc na razie tu sobie rysuję, bo ten każdy model będzie się zawsze czymś różnił. Będzie się różnił długością świec, będzie się różnił ilością świec. Na razie chcę czystą teorię, bo wiem jak to działa, bo ja na przykład jeżeli się uczyłem takiej teorii Wyckoff'a, to tak z mojej autopsji mogę wam powiedzieć, miałem wydrukowane wszystkie możliwe schematy i rysowałem na siłę patternowo, nie? A tu chodzi o to, że to wszystko, co tu się dzieje, to jest płatek śniegu. Rynek jest unikalny i nieprzewidywalny, nie? Miałem pytać, I niepowtarzalny. Niepowtarzalny. No, właśnie miałem pytać, bo mówisz o Wyckoffie i się chciałem zapytać, bo często właśnie niektórzy polegają na tych schematach. Tak. Tu generalnie zasada jest tak naprawdę ta sama, nie? ICT dał taki statement, że dla niego faktycznie te modele, które tutaj będziemy rysować, różnią się czymś od Wyckoff'a, ale moim zdaniem osobiście w jednym i w drugim chodzi o to samo. Chodzi o tą manipulację, chodzi o pozycjonowanie smart money, żeby faktycznie wykonać jakiś dany ruch, nie? Na przykład w tym przypadku monthly daily. Czyli jeżeli byśmy chcieli sobie tu narysować Wyckoff'a, nie wiem, jak chcesz, żebym ci narysował, nie ma żadnego problemu. Nie o to chodzi. Moje pytanie brzmi, czy ty się sugerujesz tym? Generalnie wydaje mi się, że to, co dzisiaj przerobimy, będzie dla was prostsze i ominiecie ten etap, który ja miałem, że sobie wydrukowałem te schematy i traktowałem rynek jak paterny, nie? Tutaj zrobimy tak, żebyście wy poznali zasady, co się faktycznie dzieje, żeby wymusić na was ten proces myślowy i żebyście nie siedzieli tutaj z kartkami i porównywali i mówili na przykład, brakuje jeszcze jednej nogi, nie? To czekam i cię ominie cały ruch i tak dalej, nie? Albo na przykład będę shortować tutaj, bo ma być jeszcze jedna noga w dół, czy coś takiego. To nie o to w tym chodzi. Tutaj chodzi o zrozumienie tych procesów. Tutaj w tym wypadku jest tak zwany sell curve. Okay? A tu jest buy curve. I zobacz, tu algorytm grabbnął to liquidity, ludzie longują breakout i algorytm ich wywozi, jednocześnie budując liquidity pod przyszły ruch. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo fajne, nie? I zobacz, mamy te ordery sprzedażowe, nie? I teraz chcemy faktycznie mieć potwierdzenie, że ten program się zmienia. Nazwijmy to program, nie? Model, program, tutaj jest buy program, bo oczekujemy wyższych cen finalnie, tak? Więc musimy znaleźć potwierdzenie. Teraz moja taka zasada, minimum co muszę zobaczyć, to jeżeli gram wyższy kontekst, to najpierw ta cena musi się znajdować poniżej tego monthly open, weekly open, jeżeli gram takie wyższe timeframe'y, nie? W przypadku na przykład intraday, czyli jak chcę rozgrywać w ciągu dnia, to najprościej mówiąc, cena musi być najpierw poniżej północy czasu Nowy Jork. Interesuje nas zawsze czas Nowy Jork. Nie chcę wam znowu mówić, że bo na pewno, bo zawsze. Jest tak przyjęte po prostu, że gramy czas Nowy Jork, bo wtedy resetuje się algorytm, nie? Czyli za ile? Bo teraz mamy godzinę... 0 czasu Nowy Jork. No to jest -5, nie? Okay. Do czasu polskiego. Okej, mówię, bo ty mówisz o czas Nowy Jork, to jest -4 mówisz o otwarcie giełdy. Nowojorskiej. Giełda nowojorska otwiera się o 9:30. Okej. Nie? My po prostu w momencie, kiedy jest północ czasu Nowy Jork, to rysuje nam się nowa dniówka, nowa świeczka dzienna. Bo te wszystkie, tak jak na giełdzie widzimy, tak, te timey to są jednodniowe do czasu Nowego Jorku. Tak. Interesuje nas zawsze czas Nowego Jorku, nie? Bo jeżeli gramy sobie daily po prostu, jak się jeżeli gramy sobie intraday, to my chcemy longować oczywiście, bo smart money żyje w weeku, poniżej północy, poniżej otwarcia dniówki, nie? Bo wtedy będzie ta manipulacja i później w drugą stronę pójdzie, nie? A tu sobie podyskutujemy na ten temat, niczym się nie przejmujcie. Chcę teraz powiedzieć, jak rysują się mniej więcej te dołki. Pamiętajcie, nie wymuszamy dołków, nie o to w tym chodzi. Co ja osobiście muszę zobaczyć, żeby mniej więcej oczekiwać wyższych cen, ale jeszcze później coś sobie zobaczyć, nie? Mój taki pierwszy element, moim zdaniem jednym z potężniejszych, jest to SMT. Generalnie ten skrót jest rozwijany 4 czy 5 razy. Najprościej po retailowemu powiedzieć, że to jest dywergencja. To jest mój pierwszy krok. Zawsze muszę zobaczyć SMT. Czyli w przypadku Bitcoina obserwuję wykres Ethereum, nie? BTC, ETH. W przypadku dolara na przykład
mogą być bondy, mogą być yieldy. Generalnie i tak nie wiem, czy to dla was jest potrzebne jako traderów krypto, po prostu sobie to poruszymy i skupmy się tak czy siak bardziej na tych dwóch, nie? Będziemy sobie rysować krypto. Ale przez korelację bitcoina do dolara to nigdy na to nie patrzysz? Patrzę, uważam, że dolar jest królem i steruję tym rynkiem i zawsze staram się posiłkować faktycznie dolarem, ale wydaje mi się, że dla was jako tak początkujących traderów nie chcę wam wrzucać was totalnie na głęboką wodę, nie? Chciałbym to uprościć, jak najbardziej się da, więc wydaje mi się, że jeżeli byśmy się skupili tylko na tym i ewentualnie dla chętnego dorzucili sobie dolara, tu jeszcze może być na przykład euro albo funt, jakbyśmy zrobili sobie tą świętą trójcę, jeżeli chodzi o rynek krypto, to sądzę, że byście byli w domu, nie? Czyli tu patrzycie na tą dywergencję, a taką narrację budujecie na przykład dla Bitcoina i popieracie ją dolarem, nie? Jeżeli oczekujecie wyższych cen na Bitcoinie, to analogicznie oczekujecie niższych cen dla dolara. Tutaj było pytanie, więc zapraszam. A propos dywergencji, to będziemy też rysować? Wszystko będziemy rysować. Tutaj generalnie chodziło mi tak naprawdę o ten pierwszy krok, co ja muszę zobaczyć, nie? Czyli tutaj bym chciał zobaczyć... Dwa dołki na BTC, na przykład wzrostowe, albo które idą w dół, a ETH odwrotnie. Po prostu ten drugi dołek te dołki nie mogą się pokrywać ze sobą. Tak. To jest generalnie tutaj, jak mamy na przykład, że faktycznie Bitcoin, załóżmy, że to jest wykres Bitcoina, grabnął te low, a Ethereum nie grabnęło tego low, nie? Czyli mniej więcej by to wyglądało o tak, nie? Nie grabnęło, to jest nasza dywergencja. To jest taki krok pierwszy. I to jest SMT, Smart Money Technique, Smart Money Trap. Jest bardzo dużo terminologii. Nie wiem, czy bym rozwijał te skróty, bo będzie tego dzisiaj dużo. Najważniejsze dla mnie jest, żebyście wy zrozumieli po prostu, o co w tym chodzi, a nie aż tak posiłkowali się tym nazewnictwem, nie? Tutaj mamy, widzicie, dywergencję między bondami, ale tu zaraz sobie odpalimy Bitcoina i porównamy z Ethereum i sobie porysujemy, poćwiczymy i tak dalej. I to SMT tak naprawdę to jest nasz pierwszy PDRA. A czym są PDRA-e? Czy ktoś mi powie? Tutaj generalnie parę razy to poruszaliśmy. Ja tak starałem się was leciutko już wkręcać w ten świat, bo moją misją jest tutaj, żebyście wy złapali bakcyla, jeżeli chodzi o smart money, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy koncept, bo wy rozmawiacie ze sobą i czujecie się lekko jak w grze, że wy razem z Composite Man gracie przeciwko całemu światu, nie? Generalnie pierwsze co? Jest byczo. Na tym rynku jest byczo. Taka jest generalnie narracja. Rynek wygląda zawsze tak samo, jeżeli chciałbyś coś zacząć robić. Zawsze jest AMD, w skrócie już ci mówię. Dobrze, że jeszcze się nie napiłeś, To zrozumiem. to zrozumiesz. Jasne. Czyli zawsze jest akumulacja, manipulacja, czyli rynki i algorytmy robią swoje, a potem mamy dystrybucję, gdzie my się podpinamy, jeżeli mamy potwierdzenie w PD, na przykład tutaj mamy fair value gap, rozumiesz? No, nie, naprawdę, w sensie moim zdaniem, to jest to, co ja robię, nie? I to jest naprawdę bardzo ładnie narysowane. Mamy jeszcze Fibonacciego wejścia i możemy sobie tę linię rozpisać, tak? Jasne. Szukamy to na miesięcznym i potwierdzeń na jednodniowym. Możemy ewentualnie zejść na 15... Godzinowy, przepraszam. Na godzinowy, jasne. Na Dobra. godzinowy. I No i plus możemy jeszcze popatrzeć na dywergencję. Dobra, moje pytanie, co się dzieje w momencie, jak po pierwszym tradzie masz stop lossa? No czekam na dalszy sygnał. Okej, ile dajesz sobie wejść danego dnia? Myślę, że na początku będzie dla ciebie dobre, że to będzie jedno wejście. Jedno wejście, okej, czyli jeden stop loss, day done, zmieniam konto albo odpuszczam do następnego dnia. Co targetujesz mniej więcej? Czyli kiedy te take profity, bo tego tu brakuje, nie? Że musisz wiedzieć mniej więcej, kiedy wyjść. To wiesz co, no, patrzę generalnie co się dzieje na rynku, tak? Czy na przykład nam w tej dystrybucji będziemy mieli na mniejszych timeframe'ach znów AMD, dokładnie, akumulację, manipulację, no i znów mogę podpinać się czyli pod po prostu dystrybucję. ty bardziej trzymasz i patrzysz, czy order flow jest zachowane, tak? Tak. Okej, ale tak jako takie finalny take profit, żebyś nie był wiecznie uwięziony w pozycji, to co, to high danego dnia, czy high tego dniowego range'a, czy high w ogóle monthly? Co byś targetował?
No i to jest bardzo dobre pytanie. No. No, to jest bardzo dobre pytanie. To ty musisz, wiesz, ze sobą porozmawiać, co by ci bardziej pasowało, bo jeżeli byś chciał rozgrywać kontekst i targetował High Myślę, że Monthly... na początku chciałbym daily. Daily, bardzo dobrze, jak najbardziej. Albo godzinowy możesz, nawet godzinowe, tak jak tutaj sobie rysowaliśmy. To jest spoko. I generalnie rozgrywasz tylko ProTrend. Tak, Spoko. bo I to taka jest pasuje. narracja rynku teraz. Jasne, jasne. Bardzo fajnie. Generalnie dobrze powiedział, bardzo No to dobrze. Bardzo mi się siup. podoba. No to siup. Słucham dalej. Jeszcze Dobra. 3 osoby. Ja pójdę. To tak, w 4 zdaniach. Gram Pro Counter na weekly for 4-godzinowy i 15-minutowy. Tak jak mistrzu tutaj. Szukam wejścia używając AMD, czyli patrzę oczywiście pomiędzy manipulacją, dystrybucją tymi 2 rejonami i tutaj używam tych swoich PD-arrayów. Później to I patrzysz, potwierdzam na czy są timeframe'ach. respektowane, czy nie, tak? Właśnie tak. Potwierdzam to później na tych 3 timeframe'ach, Power of 3, Power of 3, jak to inaczej mówiąc. No i na końcu to jest już tutaj te techniczne sprawy, czyli risk to reward, stop loss, take profit i ogólnie to szukając płynności, tak jak Łukasz powiedzmy dziennie, ten high godzinowy. Okej. To jeżeli ty grasz weekly 4H M15, to możesz albo sobie targetować high 15, albo high 4, a finalny target high weekly. Nie? Okej. To musisz sobie po prostu sam ze sobą porozmawiać, co ci lepiej wychodzi, poanalizować te zagrania, bo na przykład wszystkie twoje high z M15 będą wchodziły, a z H4 na przykład tylko 60%, nie? Ale fizycznie, jeżeli byś wtedy wyeliminował take profit z M15 i robił take profit 1 na high H4, to byś zarobił więcej, nie? To po prostu dane do analizy są potrzebne, ale ogólnie bardzo fajnie. Słucham dalej. Dobra, to ja mogę w sumie powiedzieć. Więc ja z mojej techniki, że tak powiem, tradingowej, głównie się skupił w jednym kierunku, czyli pod long, tak naprawdę, czyli z rynkiem. ProTrend, nie pod long, bo rynek na przykład w bear markecie to by co, siedział, nie? Wiesz o co chodzi? ProTrend. ProTrend. Zgodnie z trendem, jasne. Zgodnie z trendem. Ale też, a z drugą stronę to jest Countertrend. Przeciwko trendowi, no. Przeciwko trendowi. To też bym próbował szukać możliwości w cutter trend. Okej, mamy odważnego. Czekaj, cięcie, bo jak będzie Ale- cutter trend, to counter trend. Countertrend. Counter trend. Przeciwko trendowi, możesz No, po przeciwko polsku. trendowi. Jasne. Przeciwko dawaj dalej. trendowi, ale musiałbym szukać a nie, bo tutaj To ty byś chciał na smart money, bo ja bym bardziej czasami pod newsy, czasami myślałbym, że coś się na przykład może wydarzyć z danym nie tylko z Bitcoinem, czy tam tylko z danym altcoinem tak naprawdę. Więc wtedy chciałbym grać jakby przeciwko rynkowi, no nie? Jasne. Więc tak bym to widział, nie na siłę, tylko jakbym wiedział, że coś może być, nie wiem, jakieś uwolnienie nowych tokenów, unlock tokenów na nowym altcoinie, to wtedy bym myślał, żeby grać przeciwko rynkowi lub jakiś inny news dla danego altcoina tak naprawdę. Jasne. No to jest spoko, jest trochę tak jak pogmatwałeś. Na pewno w twoim wypadku to byśmy sobie porozmawiali pewnie wieczorem o tym, bo sobie porozmawiamy o ograniczonej ilości strzałów i po prostu na przykład rozgrywania mniejszej ilości tickerów, nie? Takie spekulacyjne, no na przykład Bitcoin, Solana, ilość indeksów, nie? Takich kontraktów, jakie byś rozgrywał. Bo fajnie jest na przykład znać, jak się zachowuje cena na jednym tickerze tak do perfekcji, niżeli wiedzieć, jak cena się mniej więcej zachowuje na 10 tickerach, nie? Bo się gubisz wtedy. To jest spoko, counter trend byś wtedy pewnie przy tych unlockach grał, ja rozumiem o co chodzi. Moje pytanie brzmi przede wszystkim, jakie timeframe'y? Timeframe'y to week, 4 godziny i 15 minutówka. Okej. Czyli jeden i na pewno bym sprawdzał, potwierdzał sobie akumulację, manipulację, dystrybucję. No. I podpinał się pod fair value gap, jeśli rzeczywiście byłby widoczny przy... I zrespektowany, nie? Bo wiadomo, że nie tak. każdy zostanie zrespektowany. Dokładnie. Jasne. No i w międzyczasie, jeśli byłaby jakaś dywergencja. Okej. I jaka ilość strzałów danego dnia na zagranie?
Strzał. Jeden strzał. Jeden strzał, okej. Czyli bardzo cierpliwie musisz podejść do tematu. Co byś targetował i jakie byś miał take profity? Jeden czy kilka take profitów? Chciałbym mieć, myślę, jeden take profit, 50%, a następnie zależy od sytuacji na danym zagraniu tak naprawdę. Nie chciałbym mieć typowo stricte, jakbym wyciągał profit, tylko od danej narracji na danym zagraniu. Okej, myślę. no to ja na pewno bym się tu jeszcze posiłkował tym odchyleniem standardowym, bo szczególnie przy counter trendach, bo wtedy byś widział zasięg na przykład nogi, w którą stronę może pójść, idąc przeciwko trendowi. Tak jakbyśmy sobie tu narysowali, nie? Tam doszło do 4, repricing i później znowu noga manipulacyjna, nie? Czyli tu była pierwsza, tu była druga. Więc fajnie mniej więcej widzieć te zasięgi. Widzisz? Nigdy nie zamknęliśmy się poniżej nawet. Więc grając przeciwko trendowi, byś widział mniej więcej dokąd cena może spaść, żeby zreakumulować, nie? W przypadku bulliszowym. Ale ogólnie fajnie. Co dalej? Więc ja gram też, tak jak Adam, z trendem na timeframe'ie monthly, daily i najpierw sprawdzam sobie na monthly strukturę, jaka jest narracja, później na daily PDA typu SMT, VI, Fair Value Gap. Jeżeli znajdę fajne jakieś potwierdzenie tutaj, to jeszcze potwierdzam dodatkowo na godzinówkach. Wchodzę między 0,5 a 1% kapitału na zagranie. Moje entry sprawdzam w sensie entry gdzieś tam sprawdzam na tym OT czyli żeby nie za wcześnie? Czyli tak, żeby po prostu na ten golden pocket, no nie, gdzieś tam wejść, bo wiem, że mam tendencję do za szybkiego wchodzenia. No i generalnie ustalam sobie według odchylenia standardowego mniej więcej i liquidity i oczywiście też ROI, bo ustalając stop lossa, później ustalam sobie właśnie to ROI. Tego stop lossa daję sobie na daily low. Że noga manipulacyjna po prostu. Tak. No. I jeżeli chodzi o ilość strzałów, to tak od 1 do 2. 2 strzały częściej, żeby po prostu mieć tą szansę. Ale po drugim strzale już kończę dzień po prostu. Jeżeli nie wejdzie drugi strzał, to jest koniec. Nie zmieniam portfela, bo stwierdzam, dobra, nie udało się dzisiaj, trzeba odpuścić. Jeżeli chodzi o samo take profit, to dzielę sobie na 2-3 paczki w zależności od tego, jaki jest sentyment rynku. Jeżeli wychodzę z założenia, że mamy mocniejszy bull run, to wychodzę pierwszy take profit na też zależy od tego po prostu jaki jest ROI, tak? I później trzeci take profit zostawiam sobie już na takiego moonbaga czasem, a czasem nie, w zależności od tego jaka jest narracja na rynku. Zależy ci. W sensie słyszę w głosie, że jakoś ci się to spodobało i ci zależy bardzo na tym. Fajnie, bardzo mi się podobał ten trading plan. Moim zdaniem w ogóle najbardziej przemyślany, że mniej więcej rozmawiałeś ze sobą, jak chcesz to rozegrać wszystko. Tak jakbyś już planował mniej więcej przetestować ten system. Bardzo mi się podobało. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, nie wszystkie projekty, które uczestnicy dzisiaj rozgrywają, są dostępne na giełdzie Bybit. Wynika to z tego, że ta giełda z uwagi na swoją wielkość nie przyjmuje wszystkich projektów na pokład i trzeba sobie po prostu zasłużyć, być dosyć dużym, ciekawym, rozpoznawalnym projektem, żeby móc takowy na giełdzie Bybit kupić. Więc jeżeli ktoś chce inwestować w altcoiny, które są serio sprawdzone, zazwyczaj, tak, bo różnie bywa na rynku krypto i które cieszą się dużą popularnością, to ponad 1000 takich kryptowalut na giełdzie Bybit znajdzie. To jest po prostu miejsce, gdzie kupujemy altcoiny, gdzie tradujemy, gdzie rozgrywamy altcoiny na launchpadach, listingi. Zapraszam Was serdecznie po pierwsze do rejestracji. Macie $30 na start, macie do $30,000 cashbacku w zależności od kwoty, jakimi operujecie. Za pierwszy depozyt pamiętajcie, żeby minimum $100 po rejestracji wpłacić, bo inaczej tych bonusów nie ma. Dostęp do VIP-a na Discordzie, do Akademii Kryptowalut, do 10% cashbacku i kilka innych rzeczy, które zobaczycie po kliknięciu w link na ekranie lub w opisie pod tym filmem w celu właśnie rejestracji.
Dzisiaj mały dzień wolny, stwierdziliśmy, że uczestnikom zafundujemy małą atrakcję w postaci przejażdżki wodnej. Na czym i gdzie zobaczycie za chwilę. Jesteśmy już przygotowani, pięknie ubrani, no niestety nie nasmarowani kremem, bo każdy gardzi tym kremem z filtrem, ale jednak mam nadzieję, że nas słońce nie strzaska. Przygotowana moc atrakcji, takich jak m.in. pyszne pożywienie, peruwiański szef i szereg innych rzeczy, których nie zdradzę. Zaczynajmy zabawę. Taki wyjazd to mało jest czasu na takie bieżące rozgrywanie. Ja troszkę rozgrywam, w zasadzie 3 pozycje teraz przez ostatnie dni i pokażę wam wejście na 15-minutówkach, bo tutaj naprawdę fajnie wychodzi. Tu pierwszą pozycję, tu baj był, tu zamknęliśmy i teraz jesteśmy tutaj w zasadzie na tym dipie się obkupiliśmy, no i patrzymy jak się zamknie tu nam 4-godzinówka, bo w teorii, żeby było dobrze, to powinna się zamknąć tak na te 69-200, żebyśmy potem mogli iść wyżej. Za 50 minut nam się zamyka ta 4-godzinówka, więc może być ciężko, żebyśmy ten poziom przebili. Zobaczymy co to będzie. Pomimo tego, że zaraz mamy jedną atrakcję, to ja tutaj to monitoruję i postaram się, albo będę trzymał, a jak się okaże, że jednak te założenia, które miałem się nie potwierdzają na rynku, no to zamkniemy albo na break-even, albo po prostu na jakimś minimalnym zysku. Na razie ten zysk jeszcze jest. Let's go! Uczestnicy właśnie dotarli do portu, a przed nimi Największa łódka tutaj. Największa ja. Zaczynamy dzisiejszą atrakcję. Stwierdziliśmy, że trzeba troszeczkę uczestnikom umienić ten dzisiejszy dzień. Pomimo skwaru, pomimo tego, że jest relatywnie ciepło, chcemy, żeby każdy się dobrze bawił. Jeszcze oni nie wiedzą, ale zamiast jacuzzi w środku jest taka wanna wypełniona lodem, powiedzmy, więc będzie można się ochłodzić. Jest też szereg innych atrakcji, m.in. peruwiański szef kuchni, DJ, więc mam nadzieję, że dobrze się będziemy bawić. Rzeczywiście podoba się ta jednostka, która, no, co by nie było, robi wrażenie na żywo. Sam jestem teraz zadowolony i wchodzimy na pokój. pyszne jedzenie, relaksująca muzyka i niezapomniane chwile na wodzie. A dla tych, którzy lubią odrobinę adrenaliny, czekają skutery wodne. To prawdziwy dzień pełen słońca, rozrywki i niezapomnianych emocji. Can I say? Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off. They know I can't. Lately I've been in a different mind state, and I got them tripping. I've been making hits, I don't got no time for misses. Shawty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. I've been so ahead, I don't think y'all really get it. They been taking L's, they can't see how I've been winning. And I got it drip, so they see me making waves. They don't even see how many chances I done gave. I've been working hard, dog, I think I need a raise. Said I couldn't do it, but I told my girl to pipe down. Need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shawty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you No know to I'm jest zoning. taki przepych i taki luksus, ten super jacht, który tam podobno $12 milionów kosztuje, że ludzki mózg, który nie otacza się takimi rzeczami, no trudno tak zorientować się, co tu się dzieje, ile tu jest opcji, jakie luksusy. To jest... No, chłopaki tutaj nieźle się tutaj szarpnęli. Pojedli, potańczyli, a teraz czas na coś jeszcze pyszniejszego. Bo przecież po całym tym luksusie na jachcie nic nie smakuje lepiej niż kolejna porcja luksusu. Właśnie jedziemy na kolację. Mieliśmy bardzo fajny dzień dzisiaj z Biniem na temat Smart Money. Wiele godzin bardzo cennej wiedzy dzisiaj nam przekazał. I podejrzewam, że to i tak była kropla w morzu, więc wydaje mi się, że trzeba to jeszcze trochę lepiej zgłębić.
No i zobaczymy teraz Bitcoin tam jakieś ruchy wykonuje, może teraz damy radę za pomocą właśnie tych wszystkich, tej całej wiedzy sami podjąć decyzję, czy wchodzić w jakąś pozycję, czy nie. No ale na dzisiaj koniec. Dzisiaj już chillerka, idziemy coś zjeść. Restauracja nazywała się Mod 32 na 75, czy tam którymś piętrze, nie pamiętam, ale było bardzo wysoko, więc widok był przepiękny. Aż mi ściska. Dzięki generalnie za wspólne praktycznie 7 godzin ciężkiej pracy ze mną. Po takiej ciężkiej, mocno merytorycznej części pora tutaj na małą nagrodę. Jednocześnie przypominam Wam, że to był ostatni odcinek, gdzie byliście mentorowani pojedynczo. Już od następnego odcinka pokażemy Wam siłę areny, która tkwi tak naprawdę w tym, że my między sobą współpracujemy i chcemy, aby nasi członkowie, tak samo jak Wy, mieli jak największe korzyści. Także zapraszam. W formie takiego jeszcze małego przerywnika, tutaj mam małą historię, bo jesteśmy z Tomkiem na kolacji, prawda Tomku? Bawimy się, jemy, pijemy i generalnie rzecz biorąc jechaliśmy razem samochodem. I Tomek w pewnym momencie mówi mi: Marek, kup tutaj taki degen, na pewno się zwróci, bo jest dobry team, dobry research zrobił chłopak. I rzeczywiście, powiem szczerze, zaufałem mu, bez żadnego zająknięcia kupiłem. I Tomku, pokaż, co tutaj się podziało. Tak jest. 1000% prawie w 5 godzin. I taki młody człowiek jest do waszej dyspozycji na arenie, taki młody człowiek ma swój kanał na YouTubie, Koszary Tradingu i taki młody człowiek ma swojego Telegrama, który jest darmowy. Jak on się nazywał, Tomku? Polski Degan Alpha. No właśnie, tam są te wszystkie zagrania, nie wszystkie, niektóre wrzucane, na arenie jest ich znacznie więcej oczywiście, więc Tomku, ja Ci chciałem tylko na wizji serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że się kolacja zwróci w krótkiej chwili, a tym samym zapraszam z powrotem do stołu i dziękuję za ten krótki wywiad. Mod 32 to jedna z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Dubaju, słynąca z wyjątkowego połączenia tradycyjnych chińskich smaków z nowoczesnymi akcentami. Zlokalizowana w samym sercu miasta, na najwyższych piętrach, oferuje nie tylko niesamowite jedzenie, ale i widok na panoramę Dubaju, który dosłownie zapiera dech w piersiach. Restauracja jest znana z wyjątkowej karty dań, od delikatnego dim sum po słynne pieczone kaczki. Każda potrawa to małe dzieło sztuki, luksus i smak w najczystszej postaci. Najlepsze jedzenie, jakie jadłem tutaj dotychczas w Dubaju. Fajne jest to, że właśnie było dużo rzeczy, których można było sobie popróbować i no niebo w gębie, jak to się mówi. Uwielbiam chińskie żarcie, jedzenie. Tam było genialne. W życiu nie jadłem czegoś takiego, tak podane, tak dobrane smakowo przede wszystkim. I to koniec tych luksusów na dziś. Po uczcie smaków i widoków w Mod 32 czas na odpoczynek. Jutro też jest dzień pełen nowych wyzwań i przygód, więc pora się udać na zasłużony sen. W następnym odcinku odbędzie się podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy. Wielkimi krokami zbliżamy się do finału i czas nauczyć się wykorzystywać swoje umiejętności w praktyce. A potem czas na prawdziwe szaleństwo na torze wyścigowym. Szybkie auta, prędkość i precyzyjne manewry pod okiem doświadczonych instruktorów. To będzie test umiejętności i odwagi na najwyższym poziomie. Przygotujcie się na emocje, które zapadną w pamięć.
Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT, ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw. I kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorelowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie. Masz konto na giełdzie Bybit? Jeżeli tak, to pewnie przepalasz masę pieniędzy. Daj mi 30 sekund i wytłumaczę, jak to naprawić. Jako największy partner tej giełdy w Polsce mam o wiele lepsze warunki dla osób, które zakładają konto z mojego linka niż z jakiegokolwiek innego. Ale jeżeli już masz konto założone miesiąc, 2 czy 2 lata temu, to ostatnio giełda wprowadziła możliwość podpięcia się pode mnie, dzięki czemu możesz korzystać z lepszych warunków, niższych prowizji i masy innych benefitów, jak darmowy kurs, VIP na Discordzie i różnego rodzaju turnieje, rozdania i giveawaye. Dlatego jeżeli chcesz mieć taką możliwość i przestać marnować różnego rodzaju prowizje i nie mieć dostępu do benefitów, które ci się należą, to zaloguj się teraz na komputerze na swoim koncie Bybit. To bardzo ważne, żeby było to z komputera, ponieważ wszystko pójdzie płynnie. I jak już się zalogujesz, wejdź w opis pod tym filmem, kliknij w drugi link, czyli przepisz konto pode mnie, klikasz to, u góry wpisujesz 24727, a na dole wpisujesz zapomniałem użyć tego linku. Prawdopodobnie wszystko pójdzie bardzo sprawnie, trwa to 15 sekund i na maila dostaniesz zwrotkę, czy się udało. Jeżeli nie, to wtedy wchodzisz w kolejny link z opisu i wchodzisz w PDF-a, który jest u mnie na Telegramie, gdzie masz instrukcję, jak przenieść KYC, czyli założyć nowe konto i totalnie w pełni poprawnie za tutaj zgodą Bybita przenieść KYC na nowe konto, które będzie zarejestrowane pode mną. Więc ten pierwszy sposób jest łatwiejszy. Jeżeli pierwszy nie zadziała, używasz drugiego i tyle.